Witam Was serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. No i jak widzicie, w dzisiejszym unboxingu kolejny model od firmy Border Model. Jest to oczywiście samolot w niespotykanej trochę skali jeszcze na naszym rynku, ewentualnie nawet na rynku światowym. Można powiedzieć, że Border jest pionierem, jeżeli chodzi o wydawanie samolotów, modeli samolotów w skali 1:35, czyli pasującej praktycznie do wszystkich modeli pojazdów w skali 1:35, figurek w skali 1:35, a nie żadne 1:32. Ani no 48 jeszcze ok. Do tego są modele dodatkowe, pojazdy, figurki. Ale jeżeli chodzi o skalę 1:32, to niestety nie. I dzisiaj mamy limitowaną edycję. Nie wiem co prawda, na czym polega ta limitowana edycja Messerschmitta 109 Gustawa VI. W ogóle ten model ukrywa się pod numerem BF001 i jest to, posłuchajcie, cóż to takiego jest. Przede wszystkim Gustaw VI był oczywiście wariantem rozwojowym G4, w którym KM MG-17 zostały zastąpione przez KM MG-131 kalibru 13 mm. W trakcie produkcji wdrożono nową dwuczęściową osłonę kabiny, powiększono oczywiście metalowe usterzenie pionowe, potem drewniane, zmieniono również radiostację FUG 16Z i ZY i wydłużono goleń kółka tylnego. No i od marca 1943 roku do sierpnia 1944 roku wyprodukowano ponad 12 000 egzemplarzy Me-109G6. Niesamowita ilość, jeżeli chodzi o sam jeden typ samolotu. Produkowano również oczywiście odmiany Me-109G6. Były to YR2 Trop, czyli tropikalny. Mieliśmy tak samo U2, odmiana z instalacją GM1 produkowaną od początku 1944 roku. Mieliśmy również U6, odmiana z silnikiem DB, najprawdopodobniej chodzi o Daimler-Benz 605 AM. I tu była moc 1085 koni mechanicznych, znaczy przepraszam, 1475 koni mechanicznych i ten Messerschmitt miał instalację MW50. Co dawała ta instalacja? Wstrzykiwała mieszankę wodno-metanolową do kanału dolotowego cylindrów, co okresowo pozwalało zwiększyć moc oczywiście silnika na wysokości do 5000 km i produkowana od lata 1943 roku do końca wojny. Później była oczywiście wersja U4, odmiana z działkiem silnikowym 30 mm, zamiast tutaj 20 mm działka. Następnie U5, odmiana z dodatkowymi dwoma gondolami podskrzydłowymi z działkami MK108, kaliber 30 mm, jednak nie weszły one do produkcji seryjnej. No i tutaj jeszcze mamy U6, odmiana z trzema działkami kalibru 30 mm, w tym dwa w gondolach pod skrzydłami, tylko wersja testowa. I wersja N, samolot nocny myśliwiec, brak danych oczywiście, czy montowano je w większych ilościach i czy na samolotach tej wersji prowadzono badania z instalacjami radarowymi dwóch typów. No i tutaj, jeżeli chodzi o G6, opracowano również wariant z kabiną ciśnieniową i był to Me-109G5.
Wersja powstała na przełomie wiosny i lata 1943 roku, a w okresie maj 43, czerwiec 44 zbudowano ponad 475 egzemplarzy. O Matko Bosko jedyną. Co nam tutaj daje jeszcze producent na opakowaniu? No mamy lecącego, oczywiście nawet dwa lecące Messerschmitty z patrzącym się na nas, nie widać miny, patrzącego się na nas pilota. Mamy dodatkowo, posłuchajcie, do uzbrojenie WGR-21 i pełen silnik i wnętrze uzbrojenia. Tak mi się wydaje przynajmniej. No i uwaga, limitowana edycja polega też na tym, że w modelu zawarta jest figurka, ale nie wiadomo jaka. Ja niestety musiałem poznać tą figurkę ze względu na to, że robię z wami unboxing. Ale po figurkę pokażę wam na końcu. Właśnie, figurkę wam pokażę na końcu. Ja ją sobie tutaj odkładam na bok. I co jeszcze mamy? Tutaj z drugiej strony producent pokazuje nam co mianowicie. Ile mamy malowań. I tutaj prezentuje nam 3 wersje malowania, różniące się między sobą. Co prawda te już niewiele jest różnica między nimi, ale między pierwszą oczywiście tak. Producent sugeruje nam użycie farb Amo by Mick Jimenez. Tu mamy podane kolory. Tutaj mamy jednostka 53, a tutaj mamy, proszę bardzo, myśliwy Hartmana i Barkhorna. Barkhorna, może tak się czyta. Co jeszcze? O właśnie. I tu mamy, to powiem wam, jest po prostu też 100% modelu w modelu, bo widzimy tutaj te gondole z działkami. Możemy sobie tak uzbroić, ale mamy też wyrzutnie rakiet. Mamy tak samo, czyżby metalowe śmigło? No mamy zestaw blaszek. Mamy tutaj pilota do wyboru. Właśnie tutaj mamy kilku, posłuchajcie, pilotów i mamy tak, jednego pilota siedzącego już w kabinie, ale poprawiającego sobie gogle. Drugiego pilota mamy już tak jakby w locie i ma maskę tlenową. Tu widzimy, że mamy uzbrojenie pokazane. I powiem wam, chyba to jest przezroczysty element w ogóle, który możemy wkleić do modelu. No powiem wam, to jest właśnie to, o co człowiek walczy. No i mamy też stojącego pilota i to jest Eric Hartman. Powiem wam, że tu mamy Hermana Grafa. O kurka wodna, powiem wam, to jest nieźle dedykowane. No dobrze. Cóż, teraz trzeba to cudo obejrzeć. No, będzie co oglądać, powiem wam, jest kupa ramek. Model oczywiście, no zresztą jak widać na załączonym obrazku, znajduje się u mnie w sklepie. Na chwilę obecną odłożę pudełko i poszukam. Zaczniemy oczywiście od instrukcji. I powiem wam, jest to jeden z nielicznych modeli Bordera, gdzie są podane dane samolotu. Kto na nim latał, chyba gdzie latał. Odłożymy torebkę. No, mamy bardzo fajną blaszkę. Nie wiem, czy te blaszki nie służą do elementów silnika. Ale chyba należy poprawić, obniżyć kamerę. Mam nadzieję, że te unboxingi moje nie są za długie, bo tam widziałem, że kto obejrzał do końca. No posłuchajcie, unboxing to jest unboxing,
a nie przelecenie komuś przed nosem blaszka, kalkomanie, instrukcja. No ja przynajmniej byłbym w stosunku do siebie, czułbym się nie fair, że komuś tak przeleciałem ramkawi przed oczami, a dalej to sobie zrób, jak obejrzysz, jak sobie kupisz, nie? Tak prezentuje się blaszka. I oczywiście bardzo dziękuję wszystkim za miłe maile, miłe komentarze. Super jesteście, naprawdę dziękuję Wam bardzo za to. No oczywiście zapraszam, jeżeli Wam się podobają, tym, którzy oglądają, a jeszcze nie subują mojego kanału, no to oczywiście zapraszam Was do subskrypcji, lajkowania, komentowania, oczywiście brania życia, czynnego życia na kanale. Kalkomanie. Tylko jedne. I powiem Wam, że są bardzo fajnie matowe te kalkomanie. Mam nadzieję, że widzicie, papier się błyszczy. Ale teraz powiem Wam jeden fajny myk. Te kalkomanie nie mają bardzo dużego takiego obrysu niewidocznej kalkomanii, tak, przezroczystej naklejki, ale mają idealnie, no tu mamy oczywiście znak słońca, w ten sposób będziemy go sobie montować, no w sumie po modelarsku. A bardzo praktycznie nie ma kalkomanii samej, bezbarwnej, poza drukiem. Delikatna, to jest dosłownie, ja wiem, milimetr. Tu mamy oznaczenia. Osobiste godło jednego z pilotów, tak samo tutaj myślę, że jest jeden z pilotów. Wiecie co, nie widzę zbyt dużo, w ogóle nie widzę napisów eksploatacyjnych, tylko takie drobniutkie są. No z jednej strony to fajnie, ale zaraz będzie oczywiście lament, że nie ma. Jakby wszyscy normalnie marzyli o naklejaniu tych kalkomanii. Co tu mamy? Tu mamy akurat tą właśnie naklejkę, znaczy tu mamy godło osobiste pilota. No i co tu mamy w instrukcji? Powiem Wam, jest tego trochę. No, raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ramek. To i powiem Wam tak, budowa tego silnika w tej skali jest jak najbardziej uzasadniona. Naprawdę tego typu myk, tego typu właśnie zabieg, jaki stosuje Border w czołgach, jak i również w skali 1.35, jak i również w samolotach, to ten silnik zresztą będzie wyglądał tak, jak należy. Można dodać jeszcze do tego sobie instalację jakąkolwiek z drucików i ten silnik praktycznie można będzie tylko odpalić. No robi to wrażenie. Przynajmniej na mnie, pewnie są tacy, co już wszystko widzieli i spływa to po nich jak woda po kaczce, ale nie po mnie. Zawsze się rejcuje tego typu rzeczami. Co prawda, jakby to było w 7.2, to bym ręce załamał, a co za dużo, to niezdrowo. Powiem Wam, że ten silnik robi wrażenie. Tak, silniki to można, powiem Wam, dawać w ten sposób, czyli do sklejenia od 4/8. No i tu mamy już kabinę. I też chyba tej kabiny jest tyle, ile trzeba. Czyli to, co możemy ogarnąć okiem. No i tu robimy uzbrojenie. I teraz pewnie dojdziemy do tego momentu, właśnie tak jak tutaj mamy, że budujemy coś, a co na chwilę obecną się domyślam, będziemy widzieć. Będziemy mogli to tak otworzyć, ten model, że będziemy widzieć właśnie układ broni, jak była montowana. Będziemy widzieć silnik, instalację, stelaż ramy, na którym był montowany ten silnik, czy utrzymywany ten silnik.
No i powiem wam, aha, tu mamy te paski. Toż nie, to jeszcze coś innego jest. Nie, to jest element plastikowy. O kurczę, popatrzmy teraz tu. Tu mamy, zgodnie z podziałem, bo ja sobie sprawdziłem wcześniej, jak są, nie wiedząc o tym, że to będzie tu, w ten sposób były właśnie otwierane klapy. Dostęp do silnika mamy tak, jak naprawdę było to. No i zobaczmy, sklejamy sobie samolot. Możemy pokazać całe tutaj, zobaczcie jak jest to zrobione, super. Że to jest tak samo, jak zdejmiemy śmigło, to właśnie śmigło, musimy coś z tym śmigłem zaraz wykombinować, że mamy całe jarzmo tutaj, na co montujemy czpień, na co montujemy właśnie śmigło. To coś mamy wkleić albo F1, albo F2. Nie, F2 wklejamy z jednej i z drugiej strony. Myślałem, że są dwie wersje. Koła są z dwóch części, składają się. Golenie tak samo z kilku elementów się składają. Na przykład tu jest tak jakby teleskop. No Holender. To nie jest taki, a tu mamy tego gondole, do których montujemy działka 30 mm. Co z tymi mililitrami? Albo właśnie, ewentualnie to też zależy od wersji, którą wybierzemy malowania. Mamy wyrzutniki rakiet, pocisków rakietowych. Aha, posłuchajcie, wiem co to jest. To PE, to wklejamy tam, gdzie w otwory, gdzie chowa się podwozie. A to jest, wiecie co? To jest PE, to jest do tej wyrzutni rakiet. Tam jest jeden pocisk i tak samo te paski. O matko boska jedyna. Je mamy wsunąć do środka. Tak mi się wydaje. No powiem wam, dla orła. I tu mamy montowanie właśnie. I teraz mamy wybór. Albo robimy, czyli robimy tak, albo wyrzutnie rakiet montujemy, albo gondolę z działkiem. No i to robi niesamowite, powiem wam, możliwości dla tego samolotu. Tutaj nie wiem o co chodziło z tym metalem, jeżeli chodziło o łopaty śmigła, bo tu widzę, że są to części plastikowe. Chyba i dobrze. No i mamy tutaj właśnie kokpit. Chyba to są... Nie, tu mamy... Ach tak, to jest ten nowy typ kokpitu. Taki i taki mamy. Już wam pokazuję. Starsze i nowsze mamy kokpit. Jak się tu przyjrzycie, to mamy już w całości. A tu mamy ten taki, gdzie z tyłu jest wąski, zapomniałem jak to się nazywa fachowo. No i proszę bardzo, zobaczymy co nam da. Aha, po prostu nam opisuje, ale gdzie on latał, to za chińskiego Boga już nie napisali. Powiem wam tak. Z jednej strony szkoda, a z drugiej strony lepiej nie napisać. To tak jak z mówieniem. Tu jest Hartmann, tam jest Barkhorn. I powiem wam, że czasami lepiej, żeby nie walnąć babola, bo okaże się, że nie front wschodni, tylko południowy i nie w Europie, tylko, znaczy nie na w sensie europejskim kontynencie, tylko traktuje Włochy trochę jak niekoniecznie kontynent, ale chodzi o front, chodzi mi o tereny południowe. No i tu mamy JG53, tutaj już nie mamy przypisanego pilota. Bardzo fajne jest to malowanie. No a jak ktoś ma aerograf, na przykład Mobius, czyżby fińskie malowanie?
Wiecie co? To jest fińskie malowanie, tak samo Finlandia. Rany. G6, takie wczesne dość malowanie. Inne zupełnie. I to niby ma się wszystko znaleźć tutaj, bo jakoś tego na kalkomaniach nie widzę. To są jedne kalkomanie, tu nie widać innych, a na przykład to będziemy malować w takim razie oddzielnie. No to powiem Wam, Karl, tutaj Rommel, mamy, Ginterral, Graf, wersja z rakietami. Chodź ty w życiu. No powiem Wam, sporo tego jest. Ja może lepiej to schowam tak do środka, żeby to sobie nie latało. No i teraz schowam w torebeczkę. No i pierwsze ramki. Ramka H. No i teraz będziemy dosłownie, przynajmniej ja mówię już, wow. Aha, to jest ramka H i ramka G. I powiem Wam, w tym momencie są wielkie chapeau bas. Jezu, nie lubię tego. Powiem Wam, klasa jest. Teraz to rozumiem. Kiedyś AFV chyba, AVF wypuściło właśnie T34, gdzie były elementy właśnie, część kadłuba była przezroczysta, czy nawet jedna część wieży, bo było wnętrze. I powiem Wam, że teraz trochę zbaraniałem, bo to jest ta sama ramka, a jak weźmiecie ten element, to jest też uszklenie. To też mamy uszklenie. Oni tego po prostu nie odcięli. Zrobili po prostu nam, że tu mamy oszklenie, tu mamy elementy kadłuba, które możemy sobie zostawić w ten sposób, albo mieć części zamienne, czyli mamy ramkę H, przepraszam, G, no tu mamy taki bonus, drona możemy zrobić, bo nie ma oszklenia, a tu mamy H. I teraz elementy możemy sobie zrobić tak, że nie otwieramy, tylko po prostu zamykamy tym właśnie przezroczystymi elementami. Czyli zwróćcie uwagę, te same elementy. No i tutaj polecam zastanowić się nad tego typu rozwiązaniami. To jest, powiem Wam, tu mamy te gondole do działka 30 mm. Tu mamy część kadłuba, tu gdzie zaczyna się oszklenie pilota. Tak, dobrze mówię. Od tej strony chyba, bo tu mamy zagłębienie. No i zobaczcie na ten detal. Powiem Wam, wymiatają chłopaki. Gdyby oni te modele, które produkują, wypuścili w 7.2, w 4.8, to obawiam się, że w ten sposób wydane modele wymiotłyby trochę, pozamiataliby trochę na rynku. Tu mamy lewą stronę. No niesamowite są to oszklenie z szarego plastiku. I teraz oglądajcie sobie te elementy. Tak samo mamy, tutaj mamy na wyrzucanie chyba łusek otwór. Tak. Tak, bo tu mamy przód, tu mamy jedną część i wyrzutniki i nie pomylili się, jest lewa i prawa strona. No i oszklenie. Mamy dwa oszklenia. No tylko powiem Wam jedną rzecz, że już jak wypuszczają tego typu model, co napiszę do nich? To mogliby dorzucić do tego maski do oszklenia. No bo już kawał modelu jest. Co prawda, nie, ja bym nie wycinał, ja bym sobie jednak dedykowane maski do tego dokupił. Porozmawiam z kolegą, niech do nich napisze takiego maila. A nóż, a widelec, nigdy nic nie wiadomo. Może ktoś zrozumie, przeczyta ze zrozumieniem i będziemy mieć maski.
Ramka B, jak border. I tu mamy zbiornik z paliwem, osłonę śmigła, elementy, które wklejamy w skrzydło, kadłub, wlot powietrza, kadłub prezentuje się tak. Jeżeli chodzi, powiedzmy, mam nadzieję, że jest jakiś wśród subów specjalista od Messerów 109, szczególnie Gustawów, i luknie na to, jak wygląda poprawnie. Dla mnie detal jest na przykład taki, jaki powinien być, tak? Tu mamy zbiornik. Nie wiedziałem, że on w ten sposób był wyprofilowany. To jest chyba uchwyt w ogóle, który był w kadłubie do zbiornika. Mamy klapę. A jak od wewnątrz? Nie ma tutaj, po prostu kabinę mamy na innych ramkach. No i ogon mamy w ten sposób, tak? Dobrze. O, nie mamy tutaj jeszcze statecznika. Ramki F. Już widzę z daleka, no prawie gołym okiem, to są dwie takie same ramki, opony z napisami. Wiecie co, założę przyłbicę i wam powiem, co jest napisane. Chociaż wy pewnie zobaczycie, bo ja tak nie. 660 na 160 tu jest napisane, czyli rozmiar opony, a tu mamy, bardzo proszę, tu mamy napisane Continental, a na tej mamy rozmiar opony 660 na 160. Bieżnik wygląda w ten sposób, taki pustynny praktycznie. Odłożę przyłbicę. Już niestety PESEL bez przyłbicy już nie zezwala mi na widzenie wszystkiego. Śmigła, łopaty śmigieł. A, i możemy sobie może jeszcze kąty ustawiać. Mamy jakiś otworek. Tu mamy wyrzutnie pocisków rakietowych. To jest najprawdopodobniej sam pocisk rakietowy. Aż sobie przeczytam o tym. Ale wiecie co, tak wracając do tego kadłuba, co przed chwilą wam pokazywałem, to tak od razu mi się skojarzyło. No, niebieski samolot oglądam, tak? Trochę po słodze. Ale spokojnie, cukrzycy nie dostaniecie, ani mdłości. Powiem wam, że podobny detal, i to w 7.2, robi nasza rodzima firma. Mówię tutaj o IBG. Oczywiście też nie mogę wspomnieć o armii, ale powiem wam, że na przykład jeżeli chodzi o niemieckie samoloty, to IBG robi niesamowity detal na kadłubie, skrzydłach. Tam jest wszystko, kurczę. A teraz wracamy do 109 Gustawa i tu mamy oddzielnie rury wydechowe. No kurczę, nie trzeba dokupować nic żywicznego. One mają taką jakość zrobioną, że zobaczcie. Tu są lufy działek. No oczywiście, ja wiem, że zaraz ktoś powie, no tak, 30 mm działko, no szkoda, żeby nie było, i 35 skala, no trudno, żeby nie było otworów w lufach. Może nie być. Ciesz się, chłopaku, jeżeli ci, no możesz zaszpachlować, jeżeli nie przeszkadzać to, że tu są te otwory. Tu widzimy antenę. To są elementy właśnie, te elementy, nie wiem co to jest. Nie będę nic mówił. Dwie ramki takie są. I wyjąłem kolejne dwie ramki z jednej torebki, mianowicie ramkę A, jak i również ramkę E.
No i tu mamy też elementy uzbrojenia, elementy uchwytów, śmigła. Właśnie, to są te elementy śmigła, gdzie sobie łopaty montujemy. Tu mamy tylne kółko, z detalą właśnie, tutaj mamy filtr do chłodnicy. Super jest to zrobione. Tu mamy uzbrojenie. Tak się od wewnątrz osłony goleni prezentują. No powiem wam, że naprawdę robi to wrażenie. Aż chce się już usiąść i zgodnie z instrukcją oczywiście budować. Ja się boję, jak dojdziemy do ramek z silnikiem. Co ja będę wyczyniał? Może nic nie będę wyczyniał. Tylne koło. No powiem wam, że takiego mocowania nie widziałem na chwilę obecną w żadnym z modeli. Jest pełne, nie to, że tutaj kawałek tak nam wchodzi, tylko mamy pełną sztycę z tu, gdzie montujemy tylne koło. No tu mamy stateczniki. Chyba dolna część kadłuba. I zatkało. Ramka C. Elementy skrzydeł. Lotki. Ster na ogonie. Co tu dużo mówić? Patrzcie sami. Nitowanie jest oczywiście wklęsłe. Tu mamy, wklejamy sobie klosz do oświetlenia. Dobrze widać. No myślę, że dobrze widać będzie. A tak prezentuje się od spodu. Ale jak ktoś się śpieszy, to druga końcówka. Ramka D. Elementy silnika. Elementy, tak, głównie silnika, elementy kabiny, tablica rozdzielcza. No i patrzcie sami. Rama. Tu mamy tablicę. Tu mamy wlot powietrza. Tu chyba powinna być blaszka właśnie, taki filtr, żeby jakieś cudo nie wpadło. No nie ma za bardzo dużo tutaj powiedzieć na ten temat, bo po prostu ten model jest naprawdę... Ale wiecie co, że mimo to, że to jest 3.5, no w sumie nie można więcej, znaczy można więcej elementów, ale nie wiem, czy jest sens, ale powiem wam, że ten model nie przeraził mnie pod względem ilości, powiedzmy, części, że nie mam czegoś takiego, że no w życiu nie skleję. Nie, tu jest spokojnie wszystko, tak jak należy. No i to, jeżeli wchodzi wszystko o ramki plastikowe, to tamta ramka była ostatnio, a tu jest tak zwany crème de la crème, jak to teraz się tak ładnie mówi. I
takiego mamy pilota. Ginter Rall. Nie znam gościa, nie miałem przyjemności. Tutaj mamy coś jeszcze. Aha, właśnie, o to Polska walczyła. Powiem wam, że tutaj naprawdę ależ kurde, o rany. Właśnie. Ginterral, mamy oddzielne kalkomanie dla niego. Mamy również blaszkę z pasami. Powiem wam po prostu, to jest tak tworzy się modele. Mamy gościa i oczywiście ja wam tego pilota, jak najbardziej figurkę pilota pokażę. Przecież jakżeby inaczej. Chyba że macie mało czasu. O kurka wodna. Jak ktoś nie widział poprzednich unboxingów, jeżeli chodzi o figurki Bordera, wiecie co, żeby kamera nie durniała, zauważyłem, że ja pokazuję jedno, a ona drugie. Tak prezentuje się. To jest figurka zaprojektowana najprawdopodobniej w 3D, ale oczywiście jest olana, chociaż wiecie co, po fałdach materiału, nie wiem czy to, ale no, jest napisane 3D, ale oczywiście robią to mądrze, przemyślane i ta figurka jest po prostu projekt 3D sprawdzony, a teraz jest odlany w żywicę. Tu mamy wlewkę, odcinamy sobie wlewkę, tu między jedynie nogami czyścimy te delikatne błonki żywicy, jakie powstały. Superancka sprawa. Ciekawe, czy to są jakieś krajowe, czy importowane. Facet pali sługa po prostu sobie. Tu mamy, no i powiem wam, ta twarz, mam nadzieję, że będziecie dobrze widzieć. Może jakoś tak zrobię. Jeden z klientów, który zakupił sobie figurki od Bordera, no jest zachwycony nimi. Unboxingiem. A tu druga łapka, opiera się chłopak tą ręką o kadłub samolotu. I dłoń prezentuje się tak. Znaczy nie moja. Dziękuję wam za uwagę. Zapraszam do oglądania wszystkich moich filmów na kanale. Mam nadzieję, że wam się ten unboxing spodobał. Ciekawe, co sądzicie na temat modelu tego 109 Gustawa 6. Ciekawe, co sądzicie w ogóle o skali, w jakiej są wydawane przez Border samoloty. Moim zdaniem jest to naprawdę skala przyszłościowa i myślę, że ona zamieni albo będzie równocześnie wydawana z 3.2, ponieważ no po prostu mamy też inne rzeczy. Może byśmy chcieli sobie do tego pilota na przykład Kubelwagena dokupić, że na przykład sobie gościu stoi koło samolotu, do którego przyleciał sobie Kubelwagenem. Przyjechał. Albo motocyklem, albo rowerem, nie wiem. Jak to woli, trzeba się gościa spytać. Dziękuję wam za uwagę. Jeżeli macie ochotę, możecie kanał też wesprzeć. To już wasza decyzja będzie. Wsparcie może być przez YouTube'a, jak i również Patronite'a. Model jest oczywiście w sklepie. Dziękuję wam za uwagę. Życzę miłego dnia. Trzymajcie się. Do następnego filmu.